podoba mi się po prostu, no. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę układała tier listę wszystkich tegorocznych eurowizyjnych piosenek. Zanim zaczniemy, szybciutko przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. No i przejdźmy już do rzeczy. Myślę, że większość z Was wie, czym jest tier lista i na czym to polega. Natomiast, żeby na pewno wszystko było jasne, to wytłumaczę Wam, o co chodzi. Tier lista to taka lista kategorii, do których będę przydzielała różne piosenki względem moich subiektywnych opinii na ich temat. Podkreślam, że będą to tylko i wyłącznie moje własne opinie i odczucia właśnie na temat tych utworów, więc proszę się o nic nie oburzać, chociaż i tak wiem, że na pewno ktoś będzie oburzony. I będziemy mieć 5 takich tierów, do których będę przydzielała właśnie piosenki poszczególne. Przy niektórych utworach się na chwilę zatrzymam, żeby Wam uzasadnić na przykład mój wybór i to, co będzie dla Was ważne, jeżeli jesteście widzami tego kanału. Ja zapowiadałam taki film na temat tego, jak zmieniły się moje opinie na temat różnych piosenek, na które robiłam reakcje. W tym roku nie będę robiła typowo osobnego filmu na ten temat, ale wszelkie moje opinie i różne zmiany zaktualizuję właśnie dziś w tym filmie, więc jeżeli gdzieś zmieniłam swoje zdanie, to na pewno się do tego dzisiaj odniosę i polecimy, kochani, w kolejności alfabetycznej. I myślę, że jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to powiedziałam już wszystko. Przejdźmy zatem do tego, co najważniejsze. Zacznijmy od Albanii i właściwie tutaj ja za bardzo nie zmieniłam swojego zdania na temat tej piosenki. Podczas mojej pierwszej reakcji na ten utwór podobał mi się on, ale tu się za bardzo nic nie zmieniło ani w górę, ani w dół. Nadal uważam, że to jest bardzo dobra piosenka, ale chyba nie na ten tier zielony, czyli na ten wspaniałe i zajebiste. Bardziej chyba jednak tutaj dałabym Albanię do tego niebieskiego, czyli do piosenek, które są fajne. Okej, Armenia. No zastanawiam się, powiem Wam szczerze, bo lubię całkiem tę piosenkę, ale ona ma swoje wady. To zresztą Wam również powiedziałam w reakcji, bo jest ona dosyć jednostajna, ale nadal to jest coś, co do mnie osobiście przemawia i powiem Wam, że lubię całkiem właśnie tę energię Paloma Rumba. I tutaj jestem w takim momencie, w którym przydałby mi się chyba jeszcze jeden tier między fajne a obojętne, ale gdybym miała z tych dwóch wybierać, gdzie prędzej właśnie wrzuciłabym Paloma Rumba, no to raczej do piosenek fajnych, czyli ten tier niebieski. Więc okej, tam mi Armenia zdecydowanie pasuje. Australia i tutaj, kochani, zacznie się dzicz i Agulka zacznie się odklejać, bo Eclipse, czyli piosenka z Australii na tegoroczną Eurowizję, to jest utwór, który jest, lubiany przez fandom, ale nie przeze mnie. Nie zmieniłam swojego zdania, niestety nadal nie przekonuje mnie ten utwór w ogóle. Mam nadzieję, że żadne kangury mi nie Ja naprawdę lubię kangury, I waham się, szczerze mówiąc, czy tutaj będzie ten tier mech, czy ten absolutnie nie. Bo szczerze, gdyby to miała być decyzja płynąca prosto z mojego serca,
No to ja bym chyba ten tier czerwony wybrała. A co tam, dobra, to jest mój kanał, daję tier czerwony. Sorki, naprawdę, ale no nie podoba mi się ta piosenka. Przykro mi bardzo, ale no muszę być z Wami szczera. Soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, da kommt sie nicht rein. Austria i tutaj znowu się odkleję, słuchajcie, bo tu mamy zupełnie odwrotną sytuację, czyli to jest utwór, który no nie jest zbytnio darzony sympatią przez fandom eurowizyjny, ale ja kocham po prostu Tanzschein, kocham, naprawdę. I tutaj wtrącę właśnie update, że podczas pierwszej reakcji, oczywiście ja pozytywnie dosyć zareagowałam na ten utwór, dałam tam ocenę bodajże chyba 4, natomiast teraz moja ocena po prostu urosła do 6. Jest w niej po prostu coś bardzo, bardzo sympatycznego i jest w niej coś, co wkręciło mi się w łeb tak jak stare gacie w szprychy od roweru. Teraz to porównanie wymyśliłam, myślę, że jest bardzo na poziomie. Więc słuchajcie, YOLO, dajemy po prostu Austrię do tieru zielonego, czyli tego najwyższego. Wspaniałe i zajebiste to jest tier stworzony dla Tanzschein. Azerbejdżan i tutaj nawet nie będę się za bardzo produkowała. Dam po prostu ten utwór od razu do tieru czerwonego, czyli absolutnie nie. Nie podoba mi się ta piosenka pod żadnym względem. Belgia. Zastanawiam się, co zrobić z tą Belgią, bo nie wiem po prostu, czy dać to do tieru, że jest mi to obojętne, czy do tego tieru mech. Ja za tą piosenką, szczerze mówiąc, nie przepadam. Obojętny to ten utwór był dla mnie w trakcie mojej pierwszej reakcji. Teraz mam wrażenie, że nastąpił taki troszeczkę downgrade, tylko żeby się zaraz nie okazało, że ten tier obojętny to mi jest w ogóle niepotrzebny. Ale dobra, no zobaczymy. Ale żeby być 100% w zgodzie ze sobą, no to chyba muszę Belgię wrzucić do tieru mech. Prawdę mówiąc, podchodziłam do tego utworu już co najmniej kilkukrotnie i no nie kliknęło mi. I ja mam takie poczucie w sobie, że właśnie Dancing on the Ice to jest taka mech piosenka troszkę, więc dobra, dam ją po prostu do tej kategorii, no bo tak to czuję. Bangaranga, 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 I'm the bangaranga, bangaranga. Okej, Bułgaria i jednak chyba mi się ten tier obojętne przyda, bo wydaje mi się, że to jest miejsce, w które ja bym wcisnęła właśnie Bangaranga. Początkowo trochę mi się nawet podobała ta piosenka, ale mam wrażenie, że ona bardzo szybko mi się znudziła i teraz jest mi po prostu obojętna. Jeszcze nie jest na takim etapie, w którym by mnie irytowała, ale widzę tutaj pewną tendencję spadkową jednak, więc okej, Bangaranga to jest piosenka do tieru żółtego, czyli obojętne. Chorwacja i tutaj to ja będę miała potężny problem, kochani, bo z jednej strony mamy bardzo ważne i potrzebne i takie unikatowe dosyć przesłanie tego utworu i to jest przesłanie, które mi się osobiście podoba bardzo, bo to jest coś, czego jeszcze nie było, to jest oryginalne. O tym się na Eurowizji poprzez utwory jeszcze nie mówiło. Czemu jest ta piosenka poświęcona? Odsyłam Was tutaj do mojej reakcji, w której opowiadałam właśnie o czym Andromeda mówi. Natomiast w kontrze do tego przesłania, które jak najbardziej jest dla mnie plusem tego utworu, mamy sam utwór, który mnie nie przekonuje aż tak bardzo. Dodatkowo mamy też ten występ z Dory, który no szczerze nie podobał mi się. I żeby było uczciwie, to chyba dam właśnie Chorwację również na ten żółty tier, czyli obojętne, bo nie widzę tutaj zbytnio innego wyjścia. Cypr, czyli Dżala, to jest utwór, który no bardzo mnie irytuje, ale to bardzo mnie irytuje, tak bardzo. I chyba nawet nie będę tego za bardzo rozwijać, po prostu Cypr wrzucam na tier absolutnie nie.
Czarnogóra, Nowa Zora. Tutaj będę również miała pewien problem, bo nie lubię tej piosenki. Po revampie również nie podoba mi się ona. Mam wrażenie, że ten jej revamp w ogóle niewiele zmienił, ale chyba nie miałabym sumienia, gdybym wrzuciła właśnie Tamary Żywkowicz na tier absolutnie nie. Myślę, że bardziej chyba ten pomarańczowy, czyli mech, no bo wyżej na pewno nie, czyli no zostaje tylko taka opcja chyba. Czechy w tym roku nie podobają mi się. To jest piosenka, której fenomenu nie mogę jakby zrozumieć, bo widzę, że ewidentnie jest ona w miarę lubiana przez fandom, a przynajmniej przez część fandomu, ale nie mogę się do niej przekonać. Nie mogę się przekonać właśnie do Crossroads. Kiss Kiss Goodbye było o wiele lepsze. Brakuje mi w tym utworze wyrazistej melodii, jakiegoś szarpnięcia, ale z drugiej strony na pewno nie jest to także propozycja, która sprawia, że mózg mi paruje i jestem zniesmaczona, załamana. Nie jest tak. Dlatego odpowiednim tierem dla Czechów w tym roku będzie mech. Tak, zdaję sobie sprawę z konsekwencji, jakie ten wybór może przynieść, ale trudno. Dania, czyli utwór, który bardzo mi się podobał, ale w międzyczasie jego wykonawca, czyli Soren Torpegard Lund, odwalił coś, co mi się nie do końca podobało, więc z automatu troszeczkę sympatii do tego utworu jednak straciłam. Nadal zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie uważam, że to jest bardzo dobra piosenka, ale tak jak normalnie byłaby ona na tierze właśnie tym zielonym, najwyższym, czyli zajebiste i wspaniałe, tak teraz myślę, że dam ją po prostu na tier fajne, czyli ten tier troszeczkę niżej. O co mi chodzi konkretnie w przypadku Sorena, to znajdziecie to wszystko w przypiętym komentarzu, ja tam się odniosę do tego, napiszę w ogóle co się stało, ponieważ być może część z Was nie wie, ale nie będę tutaj na pewno poruszała tego tematu, ani go rozwijała, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu, więc ci, którzy nie wiedzą, mogą sobie zajrzeć do przypiętego komentarza, a ja Danię umieszczam na tierze niebieskim, czyli fajne. Estonia, czyli Too Epic to be True, to jest piosenka, która wydaje mi się, że będzie pasowała do tieru obojętne jak ulał, bo ten utwór tak bardzo mi nic nie robi, że ja nie wiem, czy ja to lubię, czy ja tego nie lubię, no nie irytuje mnie to, ale nie podoba mi się też, więc po prostu wrzucam Estonię na tier żółty, czyli obojętne. W przypadku Finlandii mam absolutną jasność w sobie, że chcę Liekinheitin umieścić na tierze najwyższym, czyli zajebiste i wspaniałe, bo taka właśnie ta piosenka jest. Zajebista i wspaniała. Kocham Liekinheitin, kocham Finlandię. Nie wyobrażam sobie inaczej skategoryzować tego utworu. Jest to piosenka, którą ja osobiście mam w swoim prywatnym top 3 i naprawdę kocham, 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 kocham. I jeszcze raz kocham. Francja. I tutaj się troszeczkę waham, bo nie lubię za bardzo tej piosenki. Ona tak co prawda, no może nie robi na mnie jakiegoś bardzo złego wrażenia, ale nie robi też właśnie za bardzo pozytywnego. Ale ten utwór nie jest mi także obojętny, bo szczerze wywołuje we mnie raczej przeważająco dosyć negatywne odczucia. Nie jakieś skrajnie negatywne, to muszę przyznać, ale jednak nie przekonuje mnie. Więc myślę, że tier mech to będzie właśnie ten, na którym umieszczę tegoroczną eurowizyjną propozycję z Francji. Grecja. I to jest dosyć ciekawy przypadek, bo z jednej strony bardzo lubię tę piosenkę, ale z drugiej strony trochę czuję, jakbym miała nią już przesyt. Pomimo, że ja nawet jakoś bardzo jej nie zapętlałam, nie zaorałam sobie jej ja sama i po prostu przy pierwszych odsłuchach pewnie byłabym skłonna umieścić ją właśnie na tym najwyższym szczebelku, czyli zajebiste i wspaniałe, ale teraz chyba bardziej skłaniałabym się mimo wszystko, żeby Grecja wylądowała u mnie właśnie
właśnie na tym niebieskim tierze jednak, czyli fajne, bo ja nadal bardzo lubię Ferto, to muszę przyznać, ale wydaje mi się, że już troszeczkę mi te emocje opadły. Gruzja, czyli Bzikebi i On Replay. Mam wrażenie, że chyba skłaniałabym się tutaj, żeby to było na tierze obojętne, bo to jest z jednej strony ok, ale wydaje mi się też, że nic więcej niż ok tutaj nie czuję względem tego utworu, więc niech będzie tier obojętne dla Gruzji. Solo quiero más, even if we're living. Litwa i tu się zastanawiam, bo jestem gdzieś pomiędzy tierem obojętne a fajne, ale chyba jednak tak minimalnie bardziej skłaniam się właśnie ku temu lepszemu tierowi, czyli fajne, niebieski tier. Luksemburg, czyli Mother Nature, to jest piosenka dla mnie mech. I to jest, szczerze mówiąc, taki opis tego utworu, który właśnie przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o Luksemburgu tegorocznym. Więc jakże miałoby być inaczej? No musi po prostu trafić na taki tier, który jest jakby dedykowany niemalże dla Luksemburga. Tegorocznego oczywiście. Łotwa to jest bardzo ciekawy przypadek, moim zdaniem, bo mój pierwszy odsłuch właśnie tego utworu był taki, że nie podobało mi się to, nie przekonało mnie to, ale potem w trakcie reakcji, w trakcie słuchania właśnie podczas nagrywania, to mi zaczynało klikać, ale podczas nagrywania reakcji nie wiedziałam jeszcze, jakie jest przesłanie tego utworu, a to przesłanie uważam za bardzo istotne i oryginalne, bo o tym chyba jeszcze nikt na Eurowizji nie śpiewał, bo tekst piosenki Ena traktuje o problemie alkoholizmu i uważam, że to jest niesłychanie ważne przenosić tego typu kwestie właśnie na eurowizyjną scenę, bo to jest idealny moment, by sprawić, żeby w głowach milionów widzów pojawiły się właśnie ważne refleksje. I w pierwszej chwili, jak zaczęłam mówić o Łotwie, to pomyślałam sobie, że dam tutaj tier fajne właśnie dla Łotwy, ale nie, kochani. Dam jednak tier wspaniałe i zajebiste, bo fajna to jest ta piosenka bez tego przesłania, ale to przesłanie sprawia, że ta piosenka jest jeszcze o wiele lepsza, dlatego tier wspaniałe i zajebiste dla Łotwy to jest mój wybór. Malta, czyli Aidan i piosenka Bella. No, nie podobało mi się to na samym początku, kiedy nagrywałam reakcję, ale teraz takie mam wrażenie, że jest mi to bardzo obojętne. Dlatego prosta decyzja, Malta leci na tier obojętne, czyli na ten żółty. Viva Moldova, aloha, adio vida loca, soroka. Mołdawia. Ojej, jak się cieszę bardzo, że mam właśnie moment, że nadeszła ta Mołdawia i mogę ją z pełną odpowiedzialnością przydzielić do tieru zielonego, najwyższego, czyli wspaniałe i zajebiste, bo taka właśnie jest ta piosenka, kocham ją całym swoim serduszkiem. Takich Mołdawii na Eurowizji chcę i pragnę i nie mam nawet potrzeby, żeby jeszcze coś od siebie tutaj dodać. Mołdawia leci na tier najwyższy, zielony. I'm on fire, fire. You're a liar, liar. Stop denying. I teraz zrobimy obrocik o 180 stopni. Zrobię salto. Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Bo sorki, ale Niemcy lądują w tierze absolutnie nie. To jest najbardziej irytująca piosenka tego roku. Bardzo mi przykro, ale no to jest coś, czego nie mogę zdzierżyć. Nie mogę, naprawdę. Chciałabym móc, ale nie mogę. Są takie piosenki, które po prostu wywołują w nas taki odruch po prostu, że nie, po prostu nie. I no Niemcy w moim przypadku, czyli piosenka Fire tegoroczna,
to jest właśnie to. I nie mówcie, że nie macie takich piosenek, bo myślę, że każdy taką jakąś ma. Dlatego przykro mi bardzo, ale Fire, czyli tegoroczna propozycja z Niemiec, ląduje na tierze czerwonym najniższym, czyli absolutnie nie. Norwegia to jest z kolei taki przypadek, który, wydaje mi się, że pasowałby mi chyba na tier obojętne, bo ta piosenka jest spoko, ale czy bardziej niż spoko? No na pewno nie. Na pewno ten niebieski tier, czyli fajne, to byłoby troszkę za wysoko w przypadku Norwegii, przynajmniej moim zdaniem. Dlatego nie przedłużając, Norwegię umieszczam na tierze obojętne. I teraz moment, na który pewnie wszyscy tutaj zebrani czekali, czyli Polska. I wyczuwam już w mitochondriach, że będą osoby, które będą bardzo niezadowolone z tego, na którym tierze znajdzie się Polska tegoroczna, czyli Prey Alicji Szemplińskiej. Natomiast skoro już tutaj jestem, skoro nagrywam, to wypada być szczerym, no bo po co miałabym tutaj się produkować, gdybym miała Wam wciskać jakieś kity. A że tak jak powiedziałam wcześniej, tier lista jest oparta na moich subiektywnych odczuciach, to moim subiektywnym odczuciem w przypadku piosenki pod tytułem Prey jest umieszczenie jej na tierze mech. Bo to jest piosenka, która mi absolutnie nie leży, dlatego czy ktoś tego chce, czy nie, to na mojej subiektywnej tier liście Polska znajdzie się na tierze mech, czyli na tym pomarańczowym. Portugalia i tutaj musiałam się chwilę zastanowić, zanim w ogóle otworzę ryja, bo nie podoba mi się ten utwór absolutnie. Rosa w ogóle nie jest w moim stylu, ale z drugiej strony uważam, że warto docenić to, że Portugalia jest bardzo konsekwentna w swoich wyborach i nie wysyłają Portugalczycy produktów na Eurowizję, tylko wysyłają tam kawałek swojej kultury, wybierają autentyczność, wybierają prawdziwość, szczerość i jest w tej piosence coś przekonującego, coś, co jest takie rozczulające nawet, powiedziałabym. I ja autentycznie szanuję i doceniam tę piosenkę, ale chyba jednak dam ją na ten tier pomarańczowy, czyli mech. No bo szczerze, nie podoba mi się po prostu, Szanuję bardzo, ale nie podoba mi się. Rumunia, czyli piosenka Choke Me, która całkiem mi się podoba, ale wydaje mi się, że nie jest idealna. Nie zmieniłam też od momentu reakcji za bardzo zdania na temat tego utworu i chyba wrzuciłabym właśnie Rumunię tegoroczną na tier ten niebieski, czyli fajne. Oh baby, there you are. Go and get it like a super. San Marino tegoroczne w moim przypadku to jest prosty wybór, ponieważ bez zbędnego jakby dodawania tutaj ideologii muszę wrzucić ten utwór na tier absolutnie nie, czyli na ten najniższy, czerwony. Serbia. I Serbia to jest piosenka, którą ja po prostu tak kocham, że naprawdę, zajebiście kocham ten utwór, naprawdę strasznie cieszę się ponownie, bo jest to kolejny utwór, który bez najmniejszych wątpliwości umieszczam na najwyższym tierze, czyli zajebiste i wspaniałe. Jest to piosenka, którą kocham całym swoim serduszkiem, za jej głębię, za brzmienie, za charyzmę, jaka idzie za tym występem. Serbia jest w ogóle moim tegorocznym winnerem całej Eurowizji, jeżeli chodzi o mój taki prywatny ranking, więc bez wahania po prostu Serbia idzie na ten tier najlepszy, najwyższy, czyli zajebiste i wspaniałe. Szwajcaria, czyli utwór pod tytułem Alice
nie podobał mi się aż tak bardzo na samym początku, podczas reakcji, ale ta piosenka cały czas rośnie we mnie dzięki ważnemu i potrzebnemu przesłaniu, jakie za nią stoi, bo jest to utwór, który traktuje o problemie przemocy wobec kobiet, ale to w jak kreatywny i w pewnym sensie nieoczywisty sposób przekazano właśnie treść tej piosenki i to, co jest w niej najważniejsze, to jest coś, co moim zdaniem zasługuje na uznanie i chyba dałabym Szwajcarię na ten tier fajne. Tak czuję, że to by było w zgodzie ze mną, więc niech tak będzie. Szwecja, czyli piosenka pod tytułem My System, to jest utwór, który ja bardzo, bardzo lubię i zastanawiam się szczerze mówiąc, czy dać to na tier fajne, czy na tier zajebiste i wspaniałe, ale chyba mimo wszystko jestem jednak bliżej właśnie tego lepszego wyjścia, czyli tego tieru zielonego, zajebiste i wspaniałe. Chociażby za to, że bardzo doceniam Felicję jako człowieka. W sensie to nie to, że ja innych nie doceniam jako ludzi, żeby nie było, nie? Bo to też nie o to chodzi, ale tutaj, jeżeli ja się jakoś waham, no to wydaje mi się, że jestem jednak bliżej tego zajebiste i wspaniałe. Więc okej, niech Szwecja właśnie na tym tierze sobie tam siedzi grzecznie i tam sobie będzie. Ukraina, nie przepadam, szczerze mówiąc, za Ridnym, ale no czy ja aż tak bardzo tego nie lubię, żeby to dawać na przykład na tier mech? Chyba mimo wszystko nie, bo wydaje mi się, że właśnie ta piosenka jest mi bardzo mocno obojętna. Ona nie robi mi ani krzywdy, ani nie wywołuje we mnie jakiegoś takiego bardzo dużego zachwytu, więc najbezpieczniej będzie, jeżeli umieszczę tegoroczną propozycję z Ukrainy właśnie na tym środkowym tierze żółtym, czyli obojętne. Wielka Brytania. Jestem bardzo zadowolona z tego, że Wielka Brytania postanowiła wybrać dobrze w tym roku, bo Eins, zwei, drei to jest piosenka, która jest bardzo w moim stylu, bardzo mi się podoba i bez absolutnie żadnych, nawet najmniejszych wyrzutów sumienia daje ten utwór na tier zajebiste i wspaniałe, bo to autentycznie jest odpowiednie miejsce dla tegorocznego UK. I dojechaliśmy już do końca, czyli Włochy. I tutaj powiem Wam szczerze, że jakoś zyskała we mnie ta piosenka. Jest dla mnie naprawdę sympatyczna i taka urocza. Dlatego ja chyba umieściłabym tegoroczne Włochy, czyli Per Sempre Si, na tierze fajne, czyli na tym niebieskim. No i to by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Co złego to nie ja, naprawdę. Były to wyłącznie moje subiektywne odczucia. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście i Wy podzielili się swoimi opiniami na temat tych piosenek. Jeżeli ktoś będzie miał czas i ochotę, to ja chętnie zobaczę taki komentarz, w którym na przykład Wy umieszczacie te propozycje na tierach, ale to byłoby pewnie czasochłonne, więc równie dobrze będzie, jeżeli napiszecie mi po prostu, gdzie się ze mną zgadzacie, a gdzie nie, które piosenki lubicie. Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani!